Wydany w 2006 roku Titan Quest nie odniósł spektakularnego sukcesu, ale tytułowi udało się zaskarbić sobie wierną grupę fanów. Dziś, po blisko 20 latach od premiery, raz jeszcze możemy zwiedzić nasłonecznione, mitologiczne scenerie, po raz kolejny zbudować hybrydową postać w systemie oparty na mistrzostwach i sprawdzić jej siłę w znacznie wolniejszych i bardziej taktycznych starciach, różniących się od tego, co oferują nam nowoczesne RPG akcji. Studio Grimlore Games nie miało łatwego zadania, jak stworzyć produkcję oddającą należny szacunek oryginałowi, a jednocześnie zmodernizowaną, ale nie udającą kolejnego, popularnego obecnie doświadczenia live service. Sprawdźmy, czy deweloperzy znaleźli prawidłowe odpowiedzi na te pytania. Cześć, z tej strony Libra z GameOnly.pl, a przed Wami moje wrażenia z wczesnego dostępu do Titan Quest 2 w wersji na PC. W przyszłości, przy okazji pełnej wersji, gra ukazać ma się również na Xboxach Series oraz PlayStation 5. Zanim przejdziemy dalej, chciałbym raz jeszcze zaznaczyć jedną ważną rzecz. Moje wrażenia dotyczą niewielkiego wycinka gry, jaki dostępny jest w ramach wczesnego dostępu, który będzie ewoluował z czasem. Systemy mogą się rozrosnąć, liczby zostaną dostosowane, błędy usunięte, a nowe funkcje dodane. Taki jest sens wczesnego dostępu. Traktujcie zatem ten film nie jako ostateczny werdykt, lecz jako migawkę tego, gdzie Titan Quest 2 znajduje się dziś i dokąd może zmierzać. Skoro mamy to już za sobą, to zacznijmy od rzeczy, która w Titan Quest 2 urzekła mnie już od pierwszych minut. Druga część równie dobrze, o ile nie lepiej, oddaje klimat, którym oryginał zaskarbił sobie serca fanów. Jeżeli szukacie produkcji gotycko-mrocznej, to raczej nie jest tytuł skierowany do Was. Pierwszy Titan Quest był w swoim klimacie niezwykle homerycki i herodotejski. Zwiedzaliśmy nadmorskie miasteczka, gaje oliwne, świątynie z białego marmuru czy zakurzone drogi prowadzące do pogrzebanych sanktuariów i wąwozów nawiedzanych przez mitologiczne bestie. Titan Quest 2 przejmuje tę estetyczną pałeczkę. Scenariusz i reżyseria, a przynajmniej ich niewielki fragment, z jakim miałem możliwość się zapoznać, stawiają na czystą przygodę. Jasne, są smutniejsze fragmenty czy motyw straty, ale nie czułem, aby przebijały się na pierwszy plan. Przede wszystkim jest to wielka podróż napędzana greckimi mitami. Dzięki niezwykle dopracowanej oprawie wizualnej, napędzanej silnikiem Unreal Engine 5, wyjątkowy klimat produkcji wręcz wylewa się z ekranu. Świetne jest oświetlenie, które przypomina popołudniowe słońce. Paleta barw jest ciepła, ziemista, a momentami wręcz olśniewająca. Znalazło się miejsce dla mroczniejszych lokacji, ale wiele jest takich, które wyglądają jak wymarzone miejsce na urlop. Zwiedzanie tego świata to odświeżające doświadczenie w krajobrazie zdominowanym przez super mroczne action RPG, gdzie im ciemniejsza posoka na każdym kroku, tym lepiej. Z pewnością temu, jak wspaniale świat się prezentuje, pomaga też fakt, że Titan Quest 2 nie ma losowego świata. Umiejscowienie każdego elementu zostało dokładnie zaplanowane przez twórców. Efektem ich działań jest mapa, która zachęca do eksploracji. Co chwilę zbaczałem z głównej drogi, bo spodziewałem się, że na końcu niepozornej ścieżki dla kus czeka na mnie coś interesującego. I zazwyczaj tak właśnie było. Możemy natknąć się na ukrytą skrzynię, minibossa, poboczną misję czy zagadkę środowiskową. Odwiedzane lokacje snują swoją własną opowieść, zarówno poprzez porozrzucane w nich manuskrypty, jak i architekturę czy rozmieszczenie przeciwników. W fabule najnowszego Titan Questa nie udało się mnie jak dotąd wyjątkowo mocno wciągnąć, ale śledziłem ją z wielką przyjemnością. Odrobinę ciekawi mnie, jak historia ta się potoczy, choć już teraz spodziewam się, jak wyglądać będzie jej kulminacja. Tym razem na pierwszym planie mamy Nemezis, boginię zemsty, która ściga naszego bohatera. Oczywiście nie jest to jedyna boska istota, z jaką będziemy mieć do czynienia. Pojawiają się też Moiry, których wyobrażenie, jakie zaprezentował nam zespół Grimlore Games, jest epickie jak nigdy wcześniej. W całym tym zachwycie nad klimatem produkcji nie wspomniałem nic o muzyce. Cóż, najlepsze zostawiłem na koniec. Ścieżka dźwiękowa jest fantastyczna. Utwory są tak dobre, że zamykając oczy czułem się niczym w antycznej Grecji. Oprawa audio to istna uczta dla uszu, która poruszyła moje wszystkie miłe wspomnienia związane nie tylko z pierwszym Titan Questem, ale też, a może przede wszystkim, z eksplorowaniem świata Assassin's Creed Odyssey. Malaka, ale to jest dobre. Faktyczną rozgrywkę zaczynamy od stworzenia naszej postaci, choć bardziej pasowałoby powiedzieć od wybrania jej wyglądu z kilku gotowych opcji. Twórcy co prawda zapowiedzieli dodanie kreatora wyglądu przy okazji kolejnych aktualizacji, ale obecnie jedyne na co możemy się zdecydować to jedno z kilku mniej lub bardziej umięśnionych panów lub pań. Żadnej klasy nie wybieramy. W końcu to Titan Quest. Na mistrzostwa przyjdzie czas później. Gdy już przejmiemy nad bohaterem kontrolę, to pierwszą rzeczą, która rzuca się w oczy, jest ciężar walki. Produkcja przykłada znacznie większą wagę do zaangażowania w animację, pozycjonowania i czytania ruchów przeciwnika.
Nowością dla serii jest unik, który nie tylko znacznie ułatwia starcia, ale też, odnoszę wrażenie, jest mechaniką, z którą musimy się dobrze oswoić, żeby mieć szansę na przetrwanie przy cięższych potyczkach. W kwestii animacji walki mam dosyć mieszane odczucia. O ile samo machanie mieczem czy inną włócznią jest wykonane poprawnie, a to, że walka jest znacznie wolniejsza niż w innych action RPG przypadło mi do gustu, tak bardzo dużym problemem jest to, że kompletnie nie czuć tutaj siły naszych ciosów. Jasne, postać wykonuje nieźle animowany zamach, ale bestia, którą nim okładamy, zdaje sobie za wiele z tego nie robić. Jej pasek zdrowia spada, gdy dojdzie do zera zobaczymy mniej lub bardziej krwawą papkę, ale sprawia to wrażenie nieprzyjemnie drewnianego. To element, który wymaga jak najszybszej poprawy. Tym, czym Titan Quest zapisał się w pamięci sporej liczby graczy, było jego podejście do budowania naszej postaci oparte na podwójnej specjalizacji. Nie inaczej jest w przypadku części drugiej. Wraz z postępami w fabule wybieramy jedną, a po jakimś czasie i drugą speckę, których zdolności zagoszczą w naszym buildzie. W obecnej wersji gry wybór jest niewielki. Dostajemy fizycznych Warfare i Rogue oraz magicznych Earth i Storm. Szkoda, że twórcy nie pokusili się o udostępnienie jakichś bardziej nietypowych ścieżek rozwoju przy okazji startu wczesnego dostępu. Miejmy nadzieję, że szybko tę sytuację poprawią i dostaniemy nie tylko więcej specjalizacji, ale i język polski, którego obecnie nie uświadczymy. Możemy zatem stworzyć 6 różnych kombinacji, które przełożą się na naszą klasę postaci. Podoba mi się to rozwiązanie, bo nie zamyka nas na przykład po wybraniu wojownika przy samych obrażeniach fizycznych, ponieważ nasze drugie mistrzostwo może dać nam umiejętności związane z ogniem czy błyskawicami. Przeszkadza mi natomiast to, że drzewka rozwoju w ramach każdej ze specjalizacji są bardzo małe, przynajmniej na pierwszy rzut oka. Każda oferuje jakieś 7 umiejętności aktywnych i kilka więcej pasywek, które możemy rozwinąć. Interesującym rozwiązaniem jest to, że kolejne punkty, jakie inwestujemy w dany skill, nie tylko zwiększają procentowe bonusy, ale też odblokowują punkty, dzięki którym możemy dodać do danej umiejętności specjalne modyfikatory. Dzięki temu tąpnięcie rozrywające ziemię może zacząć rozrywać je w kilku kierunkach, a powstałe kratery wypełnią się magmą. Punkty pakować możemy też w zdolności podstawowe jak atak czy unik i dla tych również odblokowujemy modyfikatory. Zwykły atak może zadawać obrażenia od płomieni, a unik zamienić w teleport kończący się wybuchem. Daje nam to dosyć dużo opcji na to, aby zbudować dokładnie taką postać jak chcemy. Pomocne jest również to, że w każdej chwili możemy w zamian za złoto zresetować wydane punkty, co zachęca do eksperymentowania. Uważam jednak, że i tak zaledwie 7 aktywnych umiejętności w ramach danego mistrzostwa to żałośnie mało. Mam nadzieję, że kolejne aktualizacje przyniosą nie tylko nowe specjalizacje, ale też rozbudowę tych już w grze obecnych. Dla osób chcących poddać swój starannie dopieszczony build próbie, dostępna jest opcja poświęcenia zebranego złota ku czci boga wojny Aresa, którego boska moc zwiększy poziom wrogów na mapie. Zainwestowałem dostępny budżet i podbiłem moc przeciwników o 5 leveli ponad mój obecny stopień doświadczenia i przyznaję, gra stała się znacznie bardziej wymagająca. Każde starcie wymagało ode mnie uważnego pilnowania zasobów i pozycji na polu walki, co było miłą odmianą od innych tytułów Action RPG, gdzie wystarczy wbić się młynkiem w jak największe skupisko oponentów. Czułem lekkie rozczarowanie w kwestii różnorodności wrogów. Nieco zbyt często pod topór trafiają nam się chmary nietoperzy czy kolejne pająki. Na obecnym etapie bardzo brakowało mi większej liczby przeciwników, bardziej, mitologicznych. Bossowie nie trzymają równego poziomu. Zdarzają się ciekawsi zarówno fabularnie, jak i pod względem mechanik, ale i tacy, których mogę nazwać generycznymi wypełniaczami. Sądzę, że deweloperzy z Grimlore Games mają z czego czerpać w kwestii inspiracji, więc oczekuję po nich większej fantazji w tym aspekcie. Przedmioty w Titan Quest 2 są bardzo ładne i szalenie nudne. Największym plusem ekwipunku, który pracowicie zbieramy, jest to, że nasza postać wygląda coraz ciekawiej z każdym wymienionym napierśnikiem czy hełmem. Pod tym względem jest nie tylko o niebo lepiej względem oryginału, ale też, moim zdaniem, progresja wizualna, jaką dostajemy we wczesnym dostępie, wyróżnia się na tle innych przedstawicieli tego gatunku. Rynsztunek jest niezwykle dopracowany i wspaniale wpasowuje się w klimat produkcji. Słowa uznania dla twórców również za to, że wyposażenie naszego herosa składa się z wielu pomniejszych elementów zamiast gotowych strojów. Wielka szkoda, że kolejny miecz czy buława nie niosą za sobą nic istotnie wpływającego na rozgrywkę. Jasne, cyferki mogą być wyższe, a im lepsza rzadkość przedmiotu, tym liczebnych bonusów będzie więcej, ale na tym koniec. Ogromnie brakuje pomysłowych dodatków, które czyniłyby broń czy pancerz unikalnymi nie tylko z powodu koloru. Zakładanie coraz groźnie wyglądającego rynsztunku jest super, ale to za mało, żeby udźwignąć zabawę na choćby kilkanaście godzin. Problem ten rzuca się w oczy już teraz, choć ukończenie zawartości wczesnego dostępu zajęło mi niecałe 4,5 godziny.
Moim kolejnym zarzutem w kwestii lootu jest zasypywanie nas toną niepotrzebnych śmieci. Szybko zdobywamy ekwipunek o wyższym poziomie rzadkości, natomiast gra przy każdej skrzyni czy pokonanym bossie lubi zalewać ekran masą szarego żelastwa, które jest nam po nic. Nie lubię takiego podejścia. Abstrahując od tego, że nie mamy dostępnych żadnych filtrów dla lootu, dzięki którym nie klikalibyśmy przypadkowo w na przykład wszystko poniżej poziomu rzadkiego, to przeklikiwanie się przez tabuny przeciętnego dropu jest po prostu męczące. Sądzę, że znacznie lepiej grałoby się, gdyby ekwipunku wypadało mniej, ale każdy przedmiot różniłby się na tyle, że robiłby znaczącą różnicę w naszym buildzie. Twórcy koniecznie muszą poprawić ten aspekt. Zachowanie go w obecnej formie całkowicie zabije frajdę płynącą z rozgrywki przy okazji kolejnych rozdziałów. Wczesna wersja Titan Quest 2 jest bardzo stabilna i ani razu nie wyrzuciła mnie do pulpitu. Gorzej natomiast jest z wydajnością, która jest w mojej ocenie zbyt niska, biorąc pod uwagę to, jak gra wygląda. Płynność animacji potrafi mocno skakać w zależności od tego, co dzieje się na ekranie. Zdarzają się też pomniejsze bugi, jak zacięcie się postaci na elemencie krajobrazu oraz te większe, wymagające wczytania zapisu, jak boss wyskakujący poza arenę. Nie jest jednak na tyle tragicznie ani irytująco, abym odradzał wam zabawę z tego względu. Chociaż na start wczesnego dostępu deweloperzy z Grimlore Games przygotowali tyle zawartości, co kot napłakał, to jedno wyszło im doskonale. Świat Titan Quest 2 wciąga i zachęca do eksploracji. Jasne, istotne aspekty rozgrywki wymagają wielu poprawek i rozbudowania, ale duch klasycznego Titan Questa jest obecny i wyczuwalny na każdym kroku. Myślę, że mechaniki czy animacje to coś, z czym kolejne aktualizacje dadzą sobie radę. Pytanie tylko, jak szybko je zobaczymy. Za blisko 140 zł, jakie wydawca życzy sobie za grę na Steam, dostajemy obecnie niecałe 5 godzin przyjemnego zwiedzania niezwykle klimatycznej, antycznej Grecji. Właściwie jedyną opcją na wydłużenie czasu zabawy jest na dzień dzisiejszy powtarzanie walk z bossami. Osobiście nie widzę jednak w tej aktywności żadnego sensu, dopóki nie doczekamy się zmian czyniących zdobywany ekwipunek ciekawszym. Serdeczne podziękowania dla wszystkich wspierających Lupego Godlike'a. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o Titan Quest 2. Do usłyszenia, trzymajcie się, cześć!